Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o wymianie opony i dętki w rowerze. Potrzebne nam do tego będą łyżki do opon, ewentualnie jeszcze płaski klucz, żeby odkręcić mocowanie koła. Jeżeli macie szybko złączkę, no to same łyżki wystarczą. Jest to bardzo prosta sprawa i zajmuje tylko chwilę, więc za chwilkę pokażę Wam, jak to zrobić. Ok, w pierwszej kolejności, jeżeli oczywiście nie mamy flaka jeszcze, spuszczamy powietrze z dętki do samego końca i odkręcamy sobie nakręteczkę, która, jeżeli tylko jest na wentylu, to sobie odkładam na później. Następnie potrzebujemy odpiąć hamulec i odkręcamy koło. Ok, koło mam już zdjęte, czas zdjąć oponę. Najlepiej zacząć, tak jak mamy wentyl, to po przeciwległej stronie, czyli nie od strony wentyla. Mam łyżkę. Łyżka wygląda w ten sposób, że z jednej strony jest specjalny haczyk, z drugiej strony jest bardziej płaska ta łyżka i tą stroną z haczykiem podważamy oponę, tutaj za rant. Można sobie też zaczepić, jeżeli tylko łyżka daje taką możliwość. Jeżeli opona siedzi dosyć ciasno, można też sobie zaczepić łyżkę gdzieś kawałeczek dalej, również podważyć. O, i tutaj już w tym momencie zeszło. I teraz można sobie jeszcze troszeczkę pomóc łyżką gdzieś kawałek, ale w pewnym momencie schodzi to już ręcznie i ręką jest to najlepiej zrobić. Wtedy jest najmniejsze ryzyko, że uszkodzimy dętkę w środku. I opona, jak widzicie, rant już z jednej strony ładnie zszedł. W tym momencie tak naprawdę można sobie już całościowo zdjąć. Tutaj wychodzi nam z tego, z opony dętka. Jest gotowe. Ja za chwilkę zmienię oponę, bo będę zakładał trochę inną i pokażę Wam, jak to ładnie potem złożyć. Ok, czas założyć nową oponę. Tu akurat mam taką zwijaną szwalbę, ale myślę, że uda mi się ją spokojnie, bez problemu szybko ją nałożyć. Zakładamy oponę na początek jednym rantem. Jeden rant, żeby naszedł sobie w ten sposób na całym obwodzie, żeby był włożony po prostu z jednej tylko strony. I teraz przystępujemy do mocowania dętki. Trzeba namierzyć otwór, w którym jest tutaj w obręczy otwór na wentyl. I teraz, jeżeli montujecie nową dętkę, warto, żeby ona była lekko, chociaż troszeczkę napompowana, żeby było tu troszeczkę powietrza. Będzie to po prostu łatwiej założyć, nie będzie problemu wtedy, że nam się gdzieś ta dęteczka przyszczypnie. I też polecam wkręcić sobie nakrętkę, jeżeli tylko macie na wentyl. Dzięki temu nie będzie problemu, że ten wentyl nam się gdzieś przekrzywi podczas później pompowania. I wkładamy dętkę. Jak widzicie, ona już lekko napompowana, więc bardzo fajnie wskakuje do opony. No, to się akurat zawinęła. Dobra. I wkładamy ją na spokojnie, nie ma się tutaj co spieszyć. I po włożeniu dętki też warto zacząć od strony wentyla i zaczynamy wsuwać drugą stopkę, drugą krawędź opony. Jeżeli na końcu będzie problem, można się również łyżką wspomóc, można troszeczkę tu pomóc naciągnąć sobie również opony. Ona powinna w pewnym momencie wskoczyć. Jeżeli chodzi o łyżki, to ja o tym jeszcze nie powiedziałem. Łyżki koniecznie muszą być plastikowe. Nie proponuję używać żadnych metalowych narzędzi, tak żeby nie porysować, nie podrapać obręczy, a także nie zniszczyć dętki, która jest w środku. Nie polecam również żadnych śrubokrętów i innych wynalazków. Lepiej zainwestować kilka złotych po prostu w plastikowe łyżki. Ok, mam już założoną oponę na dętkę. Teraz przystępuję do pompowania. I powiem Wam też, jaki błąd bardzo często robią początkujące osoby. Pompują od razu do zadanego ciśnienia i tak to zostawiają. A powiem Wam, jak powinno się to zrobić. Także pompujemy sobie dętkę do momentu, kiedy złapie już troszeczkę powietrza, będzie już troszeczkę sztywna.
I teraz warto sprawdzić, czy dętka leży dobrze w oponie. Także na całym obwodzie delikatnie lewo, prawo sobie tutaj warto odgiąć. Po prostu sprawdzimy przez to, że dzięki temu sprawdzimy, czy dętka leży dobrze na oponie. Warto też spojrzeć, czy gdzieś nie robią się wybrzuszenia, jakieś jajka, bo jeżeli tak będzie, no to wtedy trzeba spuścić po prostu powietrze i jeszcze delikatnie tam ułożyć dętkę. I ok, wygląda to wszystko dobrze. Także pompujemy do zadanego ciśnienia. Ciśnienie mamy podane zazwyczaj na boku opony, ale o tym też nagram jeden z kolejnych odcinków. No i teraz pompuję. Ok, kiedy mamy już oponę napompowaną do odpowiedniego ciśnienia, dokręcamy jeszcze nakrętkę na wentylu, tak żeby trzymał się wentyl dobrze opony. Jeżeli mamy, nakręcamy kapturek zabezpieczający i możemy montować w ramie. Zanim założę koło z powrotem, powiem Wam jeszcze o jednej rzeczy, o której na śmierć zapomniałem, kiedy wymieniałem oponę. Jeżeli złapaliście flaka, mieliście jakąś przebitą dętkę, koniecznie trzeba sprawdzić oponę od wewnętrznej strony, sprawdzać gołymi rękami, czy w środku nie ma jakiegoś kolca, szkła, czegokolwiek, co mogło uszkodzić naszą dętkę. Tak samo sprawdzamy obręcz. Jadąc po prostu ręką delikatnie, czasem jakiś na przykład rant się może zdarzyć, ostry gdzieś, ewentualnie też może coś po prostu w obręczy, być może szprycha wychodzić przez taśmę, która osłania nam szprychy. Warto to sprawdzić po prostu, żeby nie było takiej sytuacji, że zmienimy dętkę, założymy oponę, przejedziemy się kawałek i znowu nam dętka strzeli. I zabieram się za ponowny montaż koła, wsuwam tutaj widelec, zamykam szybko zamykacz. W ogóle o szybko zamykaczach nagram jeden z kolejnych odcinków, ponieważ jest to temat na tyle ciekawy, że warto mu po prostu poświęcić osobne nagranie. Do tego tutaj zapinam hamulec. O hamulcach również będzie kolejny odcinek, jeżeli chodzi o ustawianie klocków, o wymianę klocków, o regulację, ponieważ często po wymianie koła będzie potem problem z tym ustawieniem hamulca, trzeba będzie go delikatnie gdzieś wycentrować, delikatnie poprawić, także o tym też obejrzycie odcinek już niedługo. A dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!